Zaczynamy. Dzień dobry jeszcze raz. Nazywam się Aleksandra Kwaśniak-Płacheta. Pracuję w firmie Tropical jako specjalista do spraw akwarystyki, a konkretnie żywienia ryb. Dzisiaj chciałam poruszyć temat z pozoru bardzo prosty, jak i czym karmić ryby akwariowe. Na ogół jest to najczęściej zadawane pytanie przez młodych, początkujących akwarystów, ale również doświadczeni akwaryści czasem mają problem z pewnymi aspektami. W związku z tym, że nie wiedziałam, jakich będę miała dzisiaj słuchaczy, czy bardzo zaawansowanych, czy mniej zaawansowanych, poruszę tutaj zarówno zagadnienia podstawowe związane z żywieniem ryb, jak i takie bardziej zaawansowane, które mogą być interesujące dla doświadczonych akwarystów. Będziemy dzisiaj mówili o tym, jak wybrać pokarm dla ryb akwariowych, jak czytać etykietę pokarmu, czyli jakich informacji możemy się na niej spodziewać, oraz kilka najczęstszych błędów związanych z żywieniem ryb. Informacja dla osób początkujących. Wiadomo, że żeby odpowiednio wybrać pokarm, musimy zacząć od tego, jakie są wymagania środowiskowe, jakie są wymagania konkretnego gatunku ryb. Bez tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zapewnić dobrostanu rybom, a przede wszystkim dobrej diety. Czyli zaczynamy od ustalenia, czy jest to gatunek, jak ten gatunek preferuje parametry chemiczne wody, jaką temperaturę, czy jest to ryba stadna, terytorialna i czym żywi się w naturze. Jaki jest również jej sposób pobierania pokarmu, bo jest to istotne także przy późniejszym wyborze pokarmu gotowego. Co jedzą ryby? Można powiedzieć, że praktycznie jedzą wszystko. Pamiętajcie też, że ryby w środowisku naturalnym mają do wyboru bardzo różne organizmy żywe i pochodzeń i roślinne, i zwierzęce. Mogą się żywić również materią organiczną, czyli tak zwanym detrytusem. Mogą się żywić bakteriami i grzybami, które porastają, korzenie, kamienie, które żyją w detrytusie. Mogą też korzystać z zasobów z zewnątrz środowiska wodnego, czyli na przykład z opadłych liści, owoców, owadów, które wpadają na powierzchnię wody. A więc przekrój różnych pokarmów jest ogromny. Z natury możemy to naśladować, natomiast nie ma możliwości takiego pełnego odwzorowania takiej diety w akwarystyce. W akwarium dieta ryb staje się bardziej uniwersalna i uproszczona. Warto też pamiętać o tym, że obecnie, mając do dyspozycji wręcz tysiące gatunków, z których możemy jako hobbyści korzystać w akwarystyce, nie jesteśmy w stanie znać potrzeb pokarmowych wszystkich tych gatunków ryb. Bardzo często diety dla ryb są opracowywane na podstawie badań, które są dostępne w związku z badaniami na rybach konsumpcyjnych, które są bardzo dobrze przebadane. Tam wiemy, jakie potrzebują witaminy, jakie są dla nich aminokwasy egzogenne potrzebne w białku. Ta wiedza jest bardzo obszerna. W przypadku ryb ozdobnych badania dotyczące ich żywienia nie są aż tak szczegółowe i stosunkowo rzadkie. Dlatego często czerpie się właśnie tą wiedzę i przenosi się ją na akwarystykę. Na ogół ryby dzieli się na 3 grupy żywieniowe, czyli ryby roślinożerne, wszystkożerne i mięsożerne. Ten podział jest bardzo płynny. Nie ma pomiędzy nim takich sztywnych granic, zresztą tak jak w przyrodzie. Czyli się to nam bardzo przenika, jedno przechodzi w drugie. Ryby roślinożerne często zjadają pokarmy pochodzenia zwierzęcego, chociażby skubiąc gdzieś w środowisku naturalnym glony, na których żyją skorupiaki czy inne drobne bezkręgowce. Jeżeli chodzi o sposób pobierania pokarmu przez ryby, jest to również ważny aspekt przy wyborze pokarmu. Jak zaraz Wam pokażę, liczba różnych sposobów, czy liczba różnych pokarmów, jakie są w ofercie Tropicala, pozwala dobrać pokarm do tego, czy ryba preferuje pobieranie pokarmu z powierzchni wody, z dna akwarium, czy też z toni wodnej. Formy pokarmów, jakie mamy,
Dobra, to może tak. Mamy ich bardzo dużo. Można w pewnym stopniu powiedzieć, a po co tyle tych pokarmów? Okazuje się, że wszystkie one znajdują swoich klientów z racji tego, że, tak jak już wspomniałam, ryb, które są dostępne dla akwarystów, jest bardzo dużo. Już same granulaty, które... Tak, bardzo proszę. Tutaj sobie zobaczcie, to są podstawowe formy pokarmów. Można sobie te foliki zewnętrzne zerwać, jak chcecie sobie dotknąć, powąchać. Samych granulatów mamy kilka rodzajów, bo mamy takie, które mają gładką powierzchnię, jak i takie, które są lekko szarpane i szybciej wchłaniają wodę. Zaczynamy tak naprawdę od granulatów o wielkości od 0,5 mm i w górę do takich, które mają i 7 i 8 mm. Granulaty mogą być okrągłe, ale mogą mieć też postać takich spłaszczonych chipsów. Tak naprawdę z technologicznego punktu widzenia granulatem są również wszelkiego rodzaju pałeczki. My to rozróżniamy w związku z tym, że większość naszych pałeczek, tak zwanych sticksów, to są pokarmy pływające, przeznaczone dla większych gatunków ryb i ryb, które pobierają pokarm z powierzchni wody. Pellet, okrągłe, pływające kuleczki, też w wielkim zakresie rozmiarowym dostępne. Najbardziej uniwersalnym z tych pokarmów jest płatek. Pokarmy płatkowane tak naprawdę są pierwszą formą, którą firma Tropical wprowadziła na rynek w latach 70. Od tego zaczęła się praktycznie historia produkcji pokarmów gotowych przez firmę Tropical. Płatki przez jednych lubiane, przez innych nie. Zarzuca się im to, że po wrzuceniu do akwarium rozpływają się po całym zbiorniku, ale też proszę pamiętać, że jest to świetna forma dla ryb, które mają ustaloną hierarchię, gdzie są osobniki słabsze, które nie przypłyną i nie będą walczyły aktywnie o ten pokarm. Ten produkt pojawi się w całym akwarium. Ponadto możemy go rozkruszyć, bo mamy płatki na ogół średniej lub dużej wielkości. I tam też gdzieś krąży taka nowa forma, stosunkowo niedawno pojawiła się na rynku, tak zwany mini flakes, czyli już gotowe, bardzo drobniutkie płatki przeznaczone dla małych ryb. W naszej ofercie są również pokarmy liofilizowane, suszone, a także kilka rodzajów tabletek. I tam też możecie zobaczyć w tych puszkach, że mamy tabletki tonące, które mają taką powierzchnię wypukłą z obu stron, oraz tabletki samoprzylepne, które możemy przykleić do szyby akwarium lub po prostu też wrzucić na dno akwarium. Konkurencją dla nich są wafelki i są to zupełnie dwie różne technologie produkcji. Wafelki powstają w procesie ekstruzji, są dosyć twarde, długo zachowują swój kształt w wodzie i długo też tą wodę chłoną. Natomiast tabletki powstają w procesie prasowania drobnych, malutkich drobinek, przez co szybciej rozpadają się na te drobinki w wodzie, ale też są świetną alternatywą na przykład do karmienia małych gatunków ryb lub nawet dorastającego na rybku. Więc pytanie, jak wybrać pokarm dla ryb z ogromnej oferty, na przykład firmy Tropical, do czego zachęcam, jest przede wszystkim ustalamy, jaka jest dieta ryb, czy są to ryby wszystkożerne, mięsożerne czy roślinożerne i szukamy pokarmu, który spełnia te wymagania. Generalnie w każdym opisie naszego produktu znajdziecie informację, czy jest to pokarm wieloskładnikowy, czy jest to pokarm roślinny lub pokarm z wysoką zawartością składników roślinnych oraz tak zwane pokarmy wysokobiałkowe, czyli pokarmy, które możemy dedykować rybom wszystkożernym i mięsożernym. W tych pokarmach zawartość białka wynosi około 48 do 50%. Mamy też w ofercie kilka produktów, które mają nieco więcej niż 50% białka, natomiast o tych wysokobiałkowych mówimy w momencie, kiedy tego białka jest około 48%. Potem wybieramy pokarm pływający lub tonący. Mamy jeszcze też w ofercie takie produkty, które określane są jako wolno tonące, czyli ten opad tego granulatu jest stosunkowo wolny, też pozwala rybom produkt z toni wodnej wyłapać.
No i oczywiście dostosowujemy pokarm do wielkości otworu gębowego. Pamiętajcie, że nie jest regułą to, że ryba jest duża, to czasem zdarza się, że ta duża ryba ma mały otwór gębowy, bo na przykład jest rybą planktonożerną, przystosowaną do drobnego pokarmu. Czyli nie do końca zawsze kierujemy się długością ryby, bo często taka też informacja jest podawana na różnych produktach, że na przykład pokarm jest dedykowany dla ryb od 5 do 7 cm, od 7 do 10. Zawsze pamiętajcie, że jednak trzeba zwrócić uwagę, że są wyjątki od tej reguły, że są ryby, które mimo znacznych rozmiarów mają jednak małe otwory gębowe. Kilka takich podstawowych zasad, jeżeli chodzi o żywienie. Zawsze należy stosować, dobrać tą dietę zgodnie z wymaganiami ryb, stosować różnorodne pokarmy. Ta różnorodność, dlaczego ona jest ważna? Nie dlatego, że chciałabym, żeby Państwo mieli 10 produktów Tropicala w szafce akwariowej, ale dlatego, że tak jak mówiłam, tak naprawdę my do końca nie znamy pełnych i wszystkich wymagań pokarmowych każdego gatunku ryb. Więc im bardziej zróżnicujemy tą dietę, im zapewnimy im różne źródła białka, różne źródła składników pokarmowych w tym pokarmie, mamy większą szansę na pokrycie pełnego zapotrzebowania na składniki pokarmowe danego gatunku. Unikamy łączenia w zbiorniku ryb roślinożernych i mięsożernych. Będzie nam trudno zapewnić im dietę i na ogół w takim układzie ryby roślinożerne cierpią najbardziej. Są bardziej narażone na różne problemy związane z chorobami przewodu pokarmowego, z racji tego, że ryba roślinożerna ten przewód pokarmowy ma długi, przystosowany właśnie do trawienia pokarmów roślinnych, które muszą tam dłużej w tym przewodzie pokarmowym przebywać, powoli przesuwać się. Jeżeli zaczniemy je karmić pokarmem wysokobiałkowym, tłustym, to tam będzie nam za długo zalegało, tak? Nie będzie się przesuwało, będzie przyczyną różnych stanów zapalnych. Ryby aktywne nocą warto karmić po zgaszeniu światła, kiedy one stają się aktywne. Jest to lepsze rozwiązanie niż wrzucenie na przykład tabletek dla takich sumowatych rano i czekanie, aż one wieczorem ten pokarm zjedzą, bo i tak nie wyjdą, tak? No i oczywiście ryby młode na rybek, czyli wszystkie osobniki, które rosną i mają stosunkowo duże zapotrzebowanie na białko, karmimy częściej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wody. Teraz przejdziemy do tego, jak czytać etykietę, ile informacji mogą Państwo na takiej etykiecie znaleźć. Jest ich dużo, nie mam wskaźnika. Na froncie etykiety, oprócz oczywiście nazwy pokarmu, znajdziecie zawsze takie informacje, jak chociażby tutaj, że pokarm zawiera 45% insektów. Te informacje, jeżeli producent cokolwiek na froncie etykiety pisze, że w pokarmie znajduje się jakikolwiek składnik, musi to być potem zadeklarowane z tyłu etykiety w składzie. Czyli jeżeli faktycznie tam to jest i się tym chwalimy, musimy Wam jako klientowi podać, ile tego składnika znajduje się i jest to naszym obowiązkiem. Musicie to znaleźć potem w składzie pokarmu. Od pewnego czasu na pokarmach Tropical, też na froncie, znajdziecie QR-y. Wprowadziliśmy je po to, byście mogli z łatwością znaleźć pełny opis produktu, ponieważ jak weźmiecie, jakbyście chcieli jeszcze raz sobie wziąć i zobaczyć te etykiety, ja nie jestem w stanie przeczytać tego druczku. Natomiast mamy po prostu z tyłu kilkanaście nawet języków, ponieważ nasza dystrybucja sięga prawie na cały świat, obsługujemy ponad 80 państw i tych języków jest sporo, dlatego nie jesteśmy w stanie zamieścić tu pełnej informacji. Stąd QR, który przenosi Was na naszą stronę internetową i przy już większości pokarmów znajdziecie bardzo obszerne, pełne opisy, dla jakich ryb, co tam się dokładnie znajduje, więc warto z tej nowej technologii korzystać. Natomiast myślę, że bardziej interesujące teraz dla Was będzie to, co znajduje się z tyłu właśnie tym drobnym druczkiem. Znajdziecie tam, nie w tą stronę, znajdziecie tam tak zwaną analizę chemiczną, czyli zawartość białka, tłuszczu, wilgotność pokarmu.
Są to parametry, które, jak się okazuje, według prawa nie są obowiązkowe, czyli tak naprawdę jeżeli firma chce, to może je zamieszczać. My chcemy, chwalimy się tym i zamieszczamy informacje o tym, jak ten pokarm wygląda, tak jakby można powiedzieć od środka. Co to jest białko surowe? To są wszystkie składniki białkowe, które znajdują się w pokarmie, ale także tak zwane niebiałkowe, które zawierają azot. To, ile jest białka w pokarmie, nie do końca decyduje o jego jakości, ponieważ tak naprawdę ważna jest sama jakość i wartości odżywcze białka, a mianowicie wzajemny stosunek aminokwasów egzogennych. To są te aminokwasy, które ryba musi dostać wraz z pokarmem, bo sama ich nie wyprodukuje. I ważne jest, jakie one są, ile ich jest i jaki jest wzajemny stosunek między tymi aminokwasami. To decyduje o tym, czy to białko jest dla ryby wartościowe. W pokarmach gotowych na ogół producenci używają mączek rybnych i mączek ze skorupiaków. Ważne jest, żeby te mączki były jak najwyższej jakości, bo można zrobić mączkę rybną, gdzie producent takiej mączki wykorzysta głównie odpad składający się z ości i wiadomo, że tego białka tam dużo nie będzie, natomiast będzie to mączka uboga w białko i to co tam będzie słabo strawne. My wykorzystujemy mączki rybne, których strawność wynosi około 95%. Oznacza to, że białko, które ryba pobierze wraz z pokarmem, prawie w 95% jest przez nią wykorzystywane, wchłaniane i wbudowywane w organizm. Tłuszcz surowy to też jest informacja, którą znajdziecie na etykiecie. Z tłuszczem jest o tyle ciekawie, że o ile zapotrzebowanie na białko wynosi u ryb mniej więcej od 25 do 55%, mniejsze wartości są typowe dla ryb roślinożernych, te wyższe dla ryb mięsożernych albo niektórych hodowlanych. Tu taka ciekawostka, jeżeli chodzi o dyskowce. Dyskowce hodowlane trzeba zupełnie oddzielić od tych ryb dzikich. Dzikie ryby na ogół cierpią głód, żywią się w dużym stopniu detrytusem, mają znacznie uboższą dietę i nie wymagają aż takiej wysokobiałkowej diety jak ryby hodowlane. Jeżeli chcemy mieć piękne dyskowce, pięknie zbudowane, pięknie wybarwione, to naukowe badania dowodzą, że ta dieta powinna zawierać minimum 50% białka. Taka ciekawostka, ale to jest też podobnie jak macie inne zwierzęta hodowlane, rasowe, które żywione nieprawidłowo będą gorzej wyglądały niż te, które otrzymują pełnowartościową, specjalną dietę. Czy to będzie kot, czy to będzie pies, prawda? W przypadku tłuszczy natomiast jest taki problem, że tak naprawdę nie mamy informacji o tym, jakie jest zapotrzebowanie ryb na ten składnik w pokarmie, ponieważ jego zawartość w pokarmie zależy od tego, ile jest w nim białka i ile jest w nim węglowodanów. Stąd nie ma takiej jasnej odpowiedzi, że pokarm powinien mieć tyle i tyle tłuszczu. To wynika już potem z robienia konkretnego bilansu dla danego produktu. W przypadku tłuszczy szczególnie ważne jest, aby ryby dostawały kwasy nienasycone z grupy omega-3 i omega-6. Ryby morskie, ryby mięsożerne mają wyższe zapotrzebowanie na te składniki. Włókno pokarmowe, czyli nic innego jak błonnik, najczęściej wykorzystuje się w pokarmach dla ryb surowce pochodzenia roślinnego, ale także pamiętajcie, że te wszystkie celulozy to są wielocukry i chityna, która buduje pancerzyki owadów, pancerzyki skorupiaków, to też jest wielocukier, który również traktowany jest jako materiał balastowy, błonnik. Mało tego, jak wejdziecie, do czego zachęcam, na nasz blog i poczytacie sobie mój artykuł o owadach w żywieniu ryb, dowiecie się również, że chityna ma takie właściwości prebiotyczne, czyli wpływa na poprawę warunków do rozwoju mikroflory, tej korzystnej w przewodzie pokarmowym ryb. Popiół surowy. Tego już nie ma na etykiecie, bo też nie ma potrzeby zawierania tej informacji. Natomiast to jest parametr, który często budzi duże emocje wśród nie tylko akwarystów, ale też
pojawia się taki parametr czasem na pokarmach dla psów czy kotów i wtedy hobbyści zaczynają się zastanawiać, po co my dodajemy, producent, po co dodaje popiół do pokarmu. Otóż proszę Państwa, to jest taka, można powiedzieć, niefortunna nazwa parametru, który mierzy się w pokarmie, która nie ma nic wspólnego z popiołem z kominka. Po prostu bierze się próbkę, którą się umieszcza w specjalnym piecu, spopiela się ją po to, aby uzyskać informacje o tym, ile substancji organicznej jest w pokarmie. A nam zostaje właśnie taki popiół, czyli składniki mineralne. Tego popiołu surowego w pokarmach Tropical jest mniej więcej w przedziale od 6 do 10%. I węglowodany, tego też nie znajdziecie na etykietach, natomiast jest to o tyle ciekawe, że jeszcze 20-30 lat temu węglowodany w pokarmach dla ryb były uważane za najgorsze zło. Natomiast dzisiaj już wiemy, że ryby posiadają enzymy, które te węglowodany trawią, że ich obecność jest w wielu przypadkach pożądana, bo jest to źródło energii dla ryb. Oczywiście jedne ryby będą miały wyższe zapotrzebowanie, inne niższe. Na przykład można się spodziewać, że ryby mięsożerne będą gorzej trawiły taki dodatek niż ryby wszystkożerne czy ryby roślinożerne. Warto też zwrócić na jedną rzecz uwagę, że w przypadku pokarmów gotowych węglowodany, które się tam znajdują, są też łatwostrawne, ponieważ w procesie produkcji, używając technologii HTST, to jest skrót od High Temperature Short Time, czyli w krótkim czasie produkt poddawany jest wysokiej temperaturze, następuje rozpad dużych fragmentów, dużych cząsteczek i węglowodanów, i białek na mniejsze fragmenty, co powoduje lepsze przyswajanie przez ryby. Co jeszcze mamy na tej etykiecie? Na tej etykiecie możecie też znaleźć takie informacje. Tutaj na przykład jest taki numer zaczynający się od PL. Ciekawe jest także tak które się tutaj pojawia. I co to oznacza? Ten PL to jest numer, który jest nadawany każdemu producentowi paszy i pokarmów dla zwierząt. Jest to nadzór inspekcji weterynaryjnej. Jest to obowiązkowa informacja na etykiecie. Obowiązkowe jest również sam wygląd i to, co możemy na tej etykiecie napisać. By się Państwo zdziwili, jak wiele jest obostrzeń dotyczących stworzenia takiej etykiety, czego nie możemy pisać, a co musimy pisać, więc jest to też również regulowane przez przepisy prawne. Zupełnie dobrowolny jest tak zwany system kontroli towarów paczkowanych. Polega to na tym, że stąd to właśnie przy wadze pokarmu, że my jako producent podlegamy kontroli zewnętrznej, czyli od czasu do czasu wpada nam ktoś na produkcję i waży i sprawdza, czy na pewno to, co deklarujemy w tych puszkach, że jest tyle i tyle gram, że tych gram jest właściwie i dobrze to jest wszystko zważone. Firma Tropical również ma certyfikat ISO. Państwo tego bezpośrednio może w sumie odczuwacie, bo cała idea ISO polega na tym, że my cały czas musimy kontrolować procesy produkcji i reagować na wszystkie sygnały z rynku i udoskonalać je, aby Państwo jako klient ostateczny byli zadowoleni z naszych produktów. Jeszcze z ciekawostek dotyczących naszych pokarmów, to, że te wszystkie plastiki, które stosujemy przy produkcji puszek, to są plastiki przeznaczone, dedykowane do przemysłu spożywczego. Dzięki temu unikamy sytuacji, że do pokarmu mogłyby się dostać na przykład metale ciężkie z plastików przeznaczonych na przykład do chemii jakiejś, tak, czy przemysłu, czy innego rodzaju przemysłu. Ponadto w przypadku granulatów stosujemy przeźroczyste puszki. Jak wiecie, promieniowanie, światło może niszczyć składniki odżywcze. W związku z tym te puszki są wykonane z plastiku, który został wzbogacony w substancję chroniącą produkt przed promieniowaniem UV. Stąd Państwo mogą sobie wygodnie zobaczyć, co w tym produkcie, jak ten produkt wygląda. Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku produktów granulowanych, jak się odwróci na dół, praktycznie nie ma pyłu.
czyli nasza produkcja jest już tak dopracowana, żeby podczas produkcji granulatów tych najdrobniejszych frakcji było jak najmniej, a więc też Państwo sobie nie zanieczyszczają wody w akwarium fragmentami, które nie zostaną przez rybę zjedzone, a które nam trafią i pogarszają jakość wody. Firma Tropical ma taką ideę, dotyczy to wszystkich naszych produktów, i dla psów, i dla kotów, i dla gryzoni, i dla ryb. Nie stosujemy produktów GMO. Nie stosujemy również sztucznych aromatów. Produkty dla ryb są tak naprawdę konserwowane podwyższoną zawartością witaminy E i wszystkie produkty podlegają kontroli, czyli od czasu do czasu taka partia trafia do laboratorium i sprawdzamy ją pod kątem zawartości bakterii, metali ciężkich, czy też na przykład dioksyn. Czyli podsumowując, pokarmy Tropical dla ryb akwariowych to przede wszystkim bardzo duża liczba surowców. Na dzień dzisiejszy używamy około 100 różnych składników do produkcji pokarmów dla ryb. W jednym takim produkcie jest około 20. Stąd też to zalecenie, komponujmy tą dietę dla ryb, starajmy się, żeby była ona możliwie jak najbardziej rozbudowana. Pokarmów jest dużo ze względu na skład i kompozycję. Warto też zwrócić uwagę, że mamy bardzo dużą ofertę różnych opakowań i to też nie jest bez przyczyny. Dbamy o to, aby surowce, z których produkujemy te pokarmy, miały jak najwyższą jakość. Mamy sprawdzonych dostawców, więc nie skaczemy sobie z kwiatka na kwiatek, nie wybieramy tam, gdzie taniej, tylko mamy dostawców, którzy nam są w stanie zagwarantować wysoką jakość surowców. I oczywiście pokarmy te charakteryzują się wysoką strawnością. Najczęściej popełniane błędy, jeżeli chodzi o żywienie ryb. Wybieranie karm o nieodpowiednim składzie do gatunku, ograniczanie się do jednego produktu, kupowanie karm rozważanych z większego opakowania. Dlaczego tego nie zalecam? Dlatego, że nie są w stanie Państwo stwierdzić, jak długo ten pokarm był już otwarty. Mało tego, są przypadki, że nie jesteście Państwo w stanie stwierdzić, czy to na pewno jest nasz produkt, bo takie przypadki niestety też się zdarzają, że klienci do nas potem piszą z zapytaniem, czy to, co kupili, to jest na pewno Tropical. Tak, jako ciekawostkę powiem, że nie wiem, czy zauważyliście, na tych tabletkach samoprzylepnych jest nasze logo, takie wygniecione, można po tym poznać, że to są tabletki Tropicala. Kupowanie zbyt dużych opakowań w stosunku do zapotrzebowania. Pamiętajcie, że każde otwarcie produktu, mimo że on ma 3 lata trwałości, każde otwarcie produktu to jest wpuszczenie do niego powietrza, a tym samym tlenu, wpuszczenie wilgotności, tak, czyli pary wodnej i powoduje, że ten produkt zaczyna się starzeć. W związku z tym, jeżeli mamy 2 ryby w akwarium i kupimy litrową puszkę, to być może, że ta puszka przeżyje te ryby, tak, i nie zdążymy skarmić tego pokarmu. Stąd ta oferta też bardzo szeroka, od saszetki tak naprawdę do nawet wiader. Można wybrać tutaj odpowiedni produkt, ale warto na to zwrócić uwagę, że owszem, większe opakowanie może się wydawać nam ekonomicznie bardziej uzasadnione, ale będziemy z tym produktem bardzo długo, jeżeli mamy małą obsadę ryb w akwarium. Zachęcam też Was, proszę, do śledzenia. Jesteśmy bardzo obecni w social mediach, na Facebooku, na TikToku, na Instagramie. Mamy świetny kanał na YouTubie, gdzie możecie na przykład śledzić podróże Marcina Wawrzyniaka, który teraz tam jest, chociaż miał być tu, jak odwiedza akwarystów, pokazuje ich piękne akwaria. Natomiast ja też zachęcam do wchodzenia na nasz blog Tropical Edu. Jest tam bardzo dużo materiałów poradnikowych, naukowych, ale napisanych przystępnym językiem, więc nie ma się co obawiać, że zanudzą. On się cały czas rozbudowuje i to z zakresu zarówno akwarystyki, jak i terrarystyki, więc serdecznie zachęcam, żeby tam od czasu do czasu wejść i zaczerpnąć trochę wiedzy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są pytania, to jest ten moment, lub potem na stoisku.